Ideą zespołu jest promowanie i odkrywanie dwóch rodzajów muzyki. Pierwszy to jest rodzaj muzyki rzymskiej, czyli właśnie rzymskiej z okresu Arcangelo Corellego, wszystkich kompozytorów wokół Arcangelo Corellego, szczególnie muzyki instrumentalnej. I to jest taki jeden nasz jakby punkt ciężkości. Natomiast drugi to są odkrywanie tych stosunków polsko-włoskich i w ogóle muzyki polskiej. 2 lata temu wyszła płyta Gems of the Polish Baroque i to są właśnie takie perełki polskiego baroku. Tam są utwory instrumentalne Mielczewskiego, Jarzębskiego, Szarzyńskiego, Fürstera i Zieleńskiego. Natomiast teraz ten nurt nasz właśnie od tych powiązań polsko-włoskich troszeczkę się przeniósł na taki nowy pomysł, którego jest właśnie rezultatem nowa płyta Alla Polacca, która wyszła teraz w kwietniu. To jest płyta, która prezentuje z kolei kompozytorów europejskich. Tam jest przede wszystkim skupienie się na kompozytorach włoskich, niemieckich, austriackich i polskich. I to, jak ci kompozytorzy inspirowali się stylem polskim, folklorem, Polską w ogóle w swojej twórczości i to po prostu słychać później w muzyce. Takim najciekawszym chyba i takim najbardziej znanym przykładem jest George Philip Telemann. On bardzo dużo podróżował po Polsce, zatrzymywał się właśnie w takich przydrożnych knajpach, tawernach, słuchał właśnie tych grajków, muzyków w tych tawernach i on się bardzo zainspirował tym stylem i tą muzyką właśnie z tych karczm i tutaj właśnie dużo inspiracji w jego utworach. On jest chyba takim największym jakby przykładem, wręcz czasami można słuchając go powiedzieć, że to jest po prostu polski utwór, polski kompozytor. Bardzo często jak na przykład nawet grałyśmy jakiś program związany z Włochami, później grałyśmy na bis coś polskiego, bo bardzo często tak robimy, właśnie Jarzębskiego czy jakiś krótszy utwór polskiego kompozytora, to bardzo często publiczność podchodzi i pyta się o tych kompozytorów i prosi, żeby po prostu im zapisać imię, nazwisko, żeby sobie mogli poszukać, bo są bardzo zachwyceni i zresztą ta płyta polska, którą nagrałyśmy 2 lata temu, też naprawdę bardzo się podobała i było bardzo dużo super recenzji i pięknych opinii właśnie na jej temat i wiele osób, które mówiły, że w ogóle nie znały tej muzyki, nie wiedziały nawet, że w Polsce w XVII wieku pisano tak piękną muzykę. Także mamy nadzieję, że teraz powoli właśnie ta płyta, która jest jeszcze bardzo świeża, też będzie miała coraz więcej takich ciekawych recenzji, a dodam, że została nominowana teraz do nagrody Preis der Deutschen Schallplattenkritik w Niemczech. To jest taka bardzo prestiżowa nagroda, także trzymajmy kciuki, żeby może akurat w sierpniu chyba albo we wrześniu będą wyniki, więc zobaczymy.